Bonjour moi drodzy, Krzysztof Jędrzejczyk, czyli Krzysiek, czyli The Colorful Cyclist z tej strony i zapraszam Cię dzisiaj na wycieczkę nareszcie zgodną z regionem, w którym mieszkamy, czyli z Lazurowym Wybrzeżem, czyli z Francją. Otóż dzisiaj organizujemy małą wycieczkę do winiarni. Będziemy oczywiście też degustować, oczywiście w ilości odpowiedniej do tego, aby wrócić o własnych siłach. Jedziemy do winiarni i organizujemy sobie tutaj Aleksandra, dzisiaj jest główną organizatorką, zaraz jeszcze sama zapowie to wydarzenie. Natomiast dzisiaj sobie pojedziemy, dzisiaj nie będzie jakiegoś epickiego dystansu, ani epickich przewyższeń, nie będzie epickich cyferek, ale będą epickie doznania, bo o to przede wszystkim chodzi w kolarstwie amatorskim, a głównie romantycznym, żeby te doznania i poznawanie nowych miejsc, ludzi, okoliczności, smaków, zapachów, widoków i wszystkiego tego, co można zresztą się sami przekonacie, bo znowu się zapętliłem w tej swojej gadce filozoficznej. Doznawanie to jest numer 1. Jedziemy do winiarni ponad wąs. Uczestnicy naszej wycieczki nie wszyscy posiadają rowery szosowe na przykład i dzisiaj w Jouan-le-Pin się spotykamy tutaj pod Booking Bikes, pod wypożyczalnią rowerów. Tutaj oczywiście nie brakuje tego typu miejsc na Lazurowym i możecie sobie wypożyczyć rowery od miejskich po szosowe też są, chociaż szosy jest akurat mniej i elektryki, nie elektryki, skutery, no pan tutaj ma pełną gamę praktycznie rowerów. Właściwie nie wiem, jacy uczestnicy będą jakie rowery wypożyczać, ale to jeszcze czekamy. Są chyba jacyś spóźnialscy. Nam wyjątkowo udało się dzisiaj dotrzeć na czas. Z tym mamy problem. Na szczęście Francuzi też mają z tym problem i podchodzą na luzie do wielu rzeczy i tutaj punktualność nie jest jakimś najważniejszą przywarą tych wszystkich ludzi. To też pozwala się wyluzować. Pogodę mamy tradycyjnie lepszą niż zapowiadana. Tutaj generalnie to przeważnie jest tak, że prognozy nawet coś tam miało popadać dzisiaj, ale się nie zanosi. Natomiast może o wycieczce pokrótce opowie sama pomysłodawczyni i organizatorka dzisiejsza. Poproszę po polsku może najpierw. Co my tu robimy dzisiaj i dokąd jedziemy i co będziemy oglądać? Jesteśmy teraz, moi drodzy, nasi głośniej Krzysztofa widzowie. Jesteśmy w punkcie wypożyczalni rowerowej. Tak. Location de vélo po francusku. I czekamy na kolegę, który przyjechał z Paryża wczoraj i nie ma swojego roweru, więc pomagamy mu tutaj ogarnąć swoją szosę. Ma generalnie swój kask, mam nadzieję. No i będziemy jechać na wycieczkę około 60 km, to jest taka pętla. Najpierw będziemy jechać wzdłuż morza, później wjedziemy trochę w góry i będziemy degustować wina, 5 rodzajów win i później sobie zjedziemy przez Vence i Saint-Paul-de-Vence. A czy taka degustacja jest płatna? Tak, taka degustacja jest płatna. Ja mam specjalne ceny, bo to są moi partnerzy. Tutaj w wielu miejscach robię taką usługę. Czasami są to degustacje piw, na przykład kraftowych bądź serów. Także to jest to, co właśnie tutaj oferujemy dla naszych gości. Nareszcie jakaś fajna wycieczka, no tyle czekałem na to. Ile można oglądać widoczki nie tylko jazda, ale też zachwycać się tutaj, słoneczkiem. Tu chodzi o winko. Zdecydowanie to jest właśnie to, co się liczy. No w zasadzie kurczę, no to nie 2 lata jeździć tylko, trzeba też się posilić, wiecie o co chodzi. 2 lata zajęło zorganizowanie właściwej wycieczki. No dobrze, czyli co, dzisiaj tak jak mówiłem na wstępie nie będzie epickich cyferek, ale będą epickie doznania. To jest moje nowe hasło. Dobrze, no mamy tutaj streszczone pokrótce co się będzie działo. Z samego dojazdu pewnie wam nie będę jakoś super dużo pokazywał, bo już widzieliście jak to mniej więcej wygląda. Także czekamy na uczestników, jeszcze 2. Jeden wypożycza rower, a drugi przyjeżdża na swoim. I jedziemy smakować lazurowy. Boże, ta kombinacja mnie zabija. Trochę miałem zawsze problem z jąkaniem, dlatego niektóre kombinacje mam dalej czasami z tym problem i niektóre kombinacje takie zbitki literowo-wyrazowe powodują u mnie zawiechę. Między innymi jest to Lazurowe Wybrzeże, także smakujemy dzisiaj smaki Lazurowego Wybrzeża. Zapraszam. Jeszcze zrobimy, bo już wszyscy są, tak? Tak, mamy wszyscy 6 osób z szóstkę. I tak. Jest Constance. Adria,
Adrien i Stefano, którego znacie już z wycieczki na Col de la Lombard. Stefano poprawia jeszcze fryzurę. Stefano, you need to take care about your oh, now you are very pretty. Zobaczcie, Stefano ma trofeo, koszulkę ode mnie dostał na prezent. Trofeo. Voilà, jedziemy. Ja będę tutaj skazany jestem na praktykę francuskiego. Dobra, jedziemy. Nie, 20 parę kilometrów. Dobra. Testowanie winka dzisiaj. C'est parti. Później będziemy wjeżdżać w góry, dlatego macie małą migaweczkę z tego, jak się wyjeżdża z naszego Antibes w stronę właśnie wschodnią do Nicei. Tego odcinka chyba jeszcze na żadnym z moich filmów nie pokazywałem, a jest na co patrzeć, bo naprawdę ten wyjazd jest bardzo, bardzo spoko. Teraz już w drugiej połowie września jest naprawdę luźniej, można się bardziej właśnie rozkoszować, przyjemnością nie przebijać się przez zakorkowane lazurowe, które faktycznie w tym nadmorskiej swojej części w sezonie, zwłaszcza w weekendy, bywa tłoczne. Wszystkich mamy dzisiaj spoko, bardzo taki luźny rajd. Kolega, dwóch Adrianów mamy, kolega jeden normalnie w normalnych butach z dużym plecakiem. To jest zawsze tak jest często na początku, zawsze często przygody rowerowej, że zabieramy na początku ze sobą nawet tak krótkie przejażdżki, jakieś niesamowite plecaki, ilości bagażu, a dopiero potem się dochodzi do wniosku, że wszystko można spakować do kieszonek i prostej podsiadłówki. Także jedziemy sobie do Vence, niedługo się zaczną podjazdy, ekipa jest mieszana i pod względem płci, narodowości w sumie też, no tak, przecież Polacy, Francuzi i Włoch. Pod względem formy też, ale wszyscy mają jeden cel: dobrze się bawić, spędzić ten dzień jak najlepiej się tylko da na rowerach, towarzysko, z ludźmi, poznając nowe fajne miejsca i robiąc nowe fajne rzeczy. I zabijcie mnie, ale ja po prostu tutaj jeszcze po 2 latach, oczywiście z przerwami i etapami, cały czas się łapię na tym, że wszystko bym filmował i wszystko bym pokazywał i wszystko bym wam tutaj chciał pokazać z tej amatorskiej, fajnej, przygodowej, romantycznej perspektywy. Tak wygląda dróżka między Antibes a Villeneuve-Loubecq-sur-Mer. Proszę bardzo, to jakaś grupa seniorów. Kurde, ale to jest super, że oni wszyscy mieli ponad 60 lat na pewno, a jadą sobie dzielnie, sobotę spędzają aktywnie. Ach, kurde, to jest w ogóle najlepsze, to też będzie temat jednego z moich najbliższych filmów. Jak piękna pogoda zmienia życie i czyni je dłuższym i lepszym. Ja już o tym wiem. Wy też pewnie wiecie, ale jakoś będę starał się podkreślić. Mam dużo pomysłów na filmy. Postaram się je rozbijać właśnie na pojedyncze tematy, takie 10-15 minut, żeby nie było to zbyt nudne. Przegląd jeszcze maszyn. Scott, już znacie Scotta. Znacie Betweena, nie znacie. Tu jest jakiś gravel, wygląda jak Bianchi. To jest Norco? Nie, co to jest za rower? Nie wiem. Później się dowiem, no jest jeden pożyczony i Aleksandry Lapierre niezniszczalny, który już towarzyszy jej tutaj od jej początków przygody z Francją. Sobie jedzie, proszę bardzo. Ludzie się kąpią, korzystają z przepięknej pogody, a tam w tle już macie góry. Ach, długo by opowiadać, to jest po prostu za dużo tych wszystkich tematów, także jedziemy do winiarni ponad Vence. 21 kilometr wycieczki. Będziemy się zbliżać powoli do Saint-Jeannet, gdzie zrobimy sobie mały postój na widoczek, bo nasza winiarnia jest trochę ponad Saint-Jeannet. Teraz jedziemy sobie bardzo przyjemną drogą w cieniu, co ma swój plus. Powiem wam, że nawet słońce się może momentami może nie znudzić, ale odpoczynek od słońca po całym lecie bycia nastawionym na promieniowanie jest czymś fajnym w końcu. Bo kurde, to jest naprawdę lampa praktycznie non-stop.
Zobaczcie sobie. Kolarze. No, mój francuski niestety trochę podupadł ostatnio, bo mam mało okazji do praktykowania. Ciężka sprawa z tym francuskim. Oj, ciężka. Dotarliśmy do połowy naszego, znaczy do jednego z dwóch przystanków na dzisiejszej trasie. Na zdrowie. Dokąd? Na zdrowie dotarliśmy tutaj. Vodka do noisette. Piwo to moje paliwo jeszcze. Piwo panicy paliwoczkę. Paliwoczka? Może być też. Paliwoczka? To bardziej paruski. Ty rozgawariwajesz paruski? Больше. Хорошо. О, хорошо говоришь, хорошо говоришь по-русски? Я говорю по-русски языку, русский языk. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Saint-Jeany. To jest wioseczka Saint-Jeany. Możesz pokazać, kiedyś tam jest taki słynny hike. Tutaj na tych skałkach generalnie się wspinają ludzie i sobie chodzą i to jest bardzo znane. Natomiast to jest fajny punkt, żeby się tam zatrzymać, sobie zobaczyć i podziwiać widok. I tutaj zatrzymaliśmy się po to, żeby sobie zrobić zdjęcia, a degustacja jest za pół godziny tutaj w winiarni, która jest w zasadzie pod spodem. Czyli trzymamy się czasu. Tak, jak najbardziej. Tak? Ze mną zawsze jest on time. Stefano, what is your fuel? My fuel is piwo. To moje. Moje. To moje paliwo. A dzisiaj będzie wino, to moje paliwo. Wino. Wino también. Wino są italiano. Wino, italiano vero, wino. Wino in Zobaczcie, to jest, kurde, przejechaliśmy 25 km i 480 metrów przewyższenia. Jesteśmy w Saint-Jeany, jest piękny dzień. Oczywiście dzisiaj wygrała prognoza tej pani, jak zwykle optymistyczna. Ja nigdy nie sprawdzam. U mnie padało, a u niej Cheers jest from słońce. Italy. Cheers from Italy. Nie, dzisiaj, Someone, Stefan, dzisiaj robimy taki film elegancki, to może dzisiaj bez gołej klaty. Keep it for me, keep it for me. Lucky object. Mówi pod bonnet. From where I ride. Dobra, jedziemy do winiarni za chwilę, a zobaczcie, jak tutaj w Saint-Jean faktycznie jest dużo, Saint-Jeanais jest dużo piechurów różnych. Kurde, super. Super, też mamy zróżnicowaną wycieczkę taką i pod względem sprzętowym, i odzieżowym, i rowerowym, i takim kulturowym, co też świetnie obrazuje po prostu to, co ja tutaj sobie strasznie cenię. Wyrwany z warszawskiego świadka kolarskiego, który w niektórych kręgach ostatnio trochę odleciał za bardzo, a jakieś nieznane rejony galaktyki, a tu jest po prostu taki fajny powrót takich do korzeni, gdzie po prostu łączy nas rower. To jest takie hasło. Gdzieś było takie hasło. Dobra, nieważne, to miało nie być dzisiaj jakiejś filozofii za dużych. Jedziemy sobie w połowie drogi mieliśmy tą winiarnię, ona jest tam na dole i za chwilę widzimy się na degustacji. No i jesteśmy. Le Vignoble des Hautes Collines de la Côte d'Azur, czyli The Winery. To jest po prostu winiarnia wysokich wzgórz Côte d'Azur. O, i tutaj dotarliśmy właśnie do tego miejsca. Pokonam z wami tę drogę pieszo. Zobaczcie, ile tu jest. No, może to nie jest jakieś spektakularnie wielkie, ale jest fajną plantacją winogron, z których to wyrabia się wino, które za chwilę będziemy testować. O kurde, ale zobaczcie, jakie super baniaki. Niesamowite. Gąsiory, o, to się chyba nazywało gąsiory. Mój dziadek kiedyś, niestety już świętej pamięci od tego roku, zawsze winko robił. Ze wszystkiego, co się dało. Z ryżu chyba nawet robił. Także w końcu jakaś francuska wycieczka. Żebyście tutaj nie narzekali, że nic nie kosztujemy z francuskich specjałów. To właśnie dzisiaj. O kurde, magnifik. Zobaczcie, co się dzieje. La Winery. A, to takie c'est la caméra. Bonjour.
Aha, tam zapomniemy rowerki. Aha, zobaczcie, kurde, ile tu jest w ogóle tych. I think we will need a taxi to go home. Because there are so many nice... Zapominam języka już, kurde. So many nice tastes to taste. Patrzcie, tu jest więcej tych winogron. O. I can smell the... Zobaczcie, jak pięknie to wszystko wygląda. Pięknie, pięknie, pięknie. Zaraz nam Aleksandra opowie, co tutaj robimy dokładnie. Kochani, witamy Was w winiarni Les Hautes Collines, czyli w wysokich Wzgórzach. górzach, tak? Ale nie lubię tak dosłownie tłumaczyć, więc tutaj w tej winiarni jest takie małżeństwo, które produkuje wina bio. I proces winifikacji następuje w tych takich tutaj baniach, które Gąsiory to się nazywa. Ja przed chwilą doszedłem do... Przypomniałem sobie, że to się nazywa na gąsior. słońcu po prostu. To jest taka winifikacja bio i będzie 5 różnych rodzajów win, które tutaj sobie spróbujemy. I taką usługę właśnie wycieczki na rowerze z degustacją proponuję też dla firm, na przykład w formie team buildingu. Po angielsku na przykład, tak? Z przewodnikiem. Są to często rowery elektryczne dla osób, które nie mają takiego poziomu, żeby faktycznie dotrzymać tempa wszystkim na rowerze szosowym, także jakby to jest coś takiego, co naprawdę może być bardzo passe-partout tak zwane. A co to znaczy passe-partout? Passe-partout, no to jest coś, co tak jakby przechodzi wszędzie, tak? Czyli można to zaadaptować do wymagań grupy. Aha, takie flexible, taka, no tak, bo to jest dopasować można do wielu różnych grup. Dobrze, bierzemy się chyba za akcję. To kosztuje 12 euro od osoby i jakbyście, tak jak Ola powiedziała, byli zainteresowani wzięciem udziału w takiej wycieczce z przewodnikiem francuskojęzycznym właśnie w postaci Oli, jesteśmy na miejscu. La visite de la cave et après la dégustation, vous pouvez choisir de la faire dedans ou dehors. Ok. Comme vous choisirez. Ok. D'accord. Mais alors, d'accord. D'accord, c'est bon idée. Je... Au niveau timing, partez à quelle heure ça d'ici? Je vais boire du vin. Je vais boire du vin. Dobrze mówię? C'est bon? Du vin rouge. I know only the most important words. Je vais boire de vin, je vais boire de bière, la bière. Un cigare s'il vous plaît, un bière s'il vous plaît, un vin s'il vous plaît. J'aime la bière, j'aime la vin. Et j'aime l'amour. L'amore. J'aime l'amour. L'amore mio. Dobrze. Siadamy sobie do stoliczka i troszkę rozumiem z tego francuskiego. Myślę, że będzie coraz lepiej. Aha, jeszcze będzie reklama. Który każdy z uczestników dostaje w ramach promocji. Jest to moje logo. French Riviera like a local. Yes. Ale ty masz dla każdego bidonu dzisiaj? Nie, no już dałam, już znałam, a mam jeszcze moje ulotki, Poka. które pani zostawi. A, patrzę. Zobaczcie, tutaj Olcia jest przewodnikiem na Lazurowym Wybrzeżu. Ma taką fajną ulotkę ze swoimi usługami. Ja też chyba. Zdjęcie gdzieś. Ouais, c'est un peu visuel en plus. J'ai pas encore mis justement votre prestation, mais je prévois aussi. Oui, voilà. Non, mais là, on va. Ah oui, super. Là, je vais pouvoir vous trouver quelque chose. No to ja. 20 chyba roku. Ou des pêches de vigne, ou des cerises, ou des fraises, ou des framboises. Mais chacun a sa référence au goût. Allez, je commence à faire le tour. Tout le monde a un verre, hein? Ouais. A, teraz pan będzie podchodził do wszystkich
Mamy serks. Là, des fois, ils m'ont dit que ça leur fait penser à des pommes. Je dis, c'est vraiment la référence au chacun. L'objectif, c'est le fruit frais. Le fruit frais. Et alors, pourquoi le rosé est à la mode? La mode rosé. Notre chef est une colonelle. Il y a des cuisiniers. C'est parce que Fajne spotkanie. à l'époque de Pasteur, je ne sais pas si on a connu la petite. Pan ma ładną Pasteur koszulę. disait après la soupe, un verre de vin fait perdre un équé au médecin. Et il parlait du rouge parce que le rosé ça n'existait pas. Parce que dans le rouge, il y a les phénols qui sont extraits pendant la macération des grappes de raisin dans les pépins et dans la peau. Mais dans les rosés et dans les rouges, il y en a moins parce qu'en fait, on fait pressurage direct des grappes, comme vous avez le processus sur le pressoir aujourd'hui qui pour faire du rosé. Et donc, on extrait moins de phénol. Alors, ben, effectivement, les phénols, c'est bon pour les artères. Donc, Pasteur disait, un verre de vin fait perdre un équé au médecin parce que c'était le rouge, c'était bon pour les artères. Alors, quand le rosé et le blanc ont apparu, tout le monde a dit, mais non, le rosé et le blanc, c'est pas du vin qui est bon pour la santé. Sauf que dans notre société actuelle, le rosé est très bon pour la santé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on vit quand même tous dans il faut être actif, il faut travailler, il faut avoir des rendements, l'entreprise fait ça, la pression, le ci, le là, le hop. On arrive à la maison, on est fatigué, un bon verre de rosé. Donc en fait, il n'est pas bon pour la santé physique, il est bon pour la santé mentale. Czyli pan powiedział, że wino różowe jest dobre ogólnie na wszystko. Czerwone. I jest dobre na zdrowie mentalne i fizyczne. Nie, on powiedział, że mało tego, że generalnie tutaj Alors się non, on ne peut bardzo pas faire du dużo blanc avec du raisin pracuje. rouge. Par contre, le champagne, c'est du blanc avec raisin rouge. Alors pourquoi? Alors j'ai expliqué aux autres. Je fais le tour et je vous explique. Że generalnie wino czerwone jest najmocniejsze i to jest dla takich ludzi pracujących, że po prostu ci, co dużo pracują, to potrzebują jakby wychillować po pracy, więc ono jest dobre dla zdrowia mentalnego bardziej niż fizycznego. Cin cin, czyli co się mówi teraz we Francji, jak się właśnie pije winko? Cin cin? Santé. Pour ceux qui n'avaient pas entendu, c'est les cyclistes notamment, voilà, ça se voit. Les cyclistes, les sportifs. Les sportifs sont là, on arrive. Donc le rosé, en fait, il est fait par pressurage de la totalité des grappes. Mais ils ont dit qu'il est né en Provence parce que, comme je le disais tout à l'heure, chez nous, c'est la peau qui fait la couleur. Le champagne, c'est du raisin rouge et c'est pinot noir et ça fait du vin blanc. Parce que la peau est dure, quand on écrase directement les grappes, le jus est blanc. Par contre, quand on prend des raisins rouges chez nous dans le sud où la peau est fragile, à peine vous écrasez les grappes, le jus sont roses. Et c'est comme ça qu'est né le rosé. On ne peut pas faire de jus blanc avec des raisins rouges dans le sud de la France. C'est pour ça que le vrai rosé vient du sud de la France. Et comme c'est à la mode. Il y a d'autres régions qui font du rosé aussi? Oui, alors maintenant en France, tout le monde fait du rosé. Mais parce ils que c'est prennent la ces mode. grappes. Non, il faut macérer les grappes comme pour faire du rouge. Et au bout de quelques jours, ils tirent du jus qui est rose. Donc ça s'appelle les rosés de saignée. Et donc il reste tous les éléments phénoliques qui sont dans la cuve pour le rouge et pas dans le vin pour le rouge. C'est pour ça que les bons rosés, c'est dans le sud. Eh, vous m'avez bien vendu. Oj, i tak będziemy tutaj testować. Oczywiście wam wszystkiego nie pokażę. Jak chcecie zobaczyć całość, to oczywiście zapraszam na Lazurowe Wybrzeże. Czekamy na was i chętnie was na taką wycieczkę zabierzemy. Zaraz wam jeszcze Aleksandra coś opowie a ja tutaj na razie się oddaję degustacji. Słuchajcie, moi drodzy, teraz wjechało czerwone. Przepraszam, ale chyba tych opowieści o pochodzeniu tych win nie dokończymy. Jak chcecie poznać tę historię, to po prostu zdecydujcie się tutaj przyjechać w końcu. No co to ma być? Przepraszam, miało nie być takich atrakcji, ale towarzystwo już tutaj się wyluzowało. Jak chcecie się wyluzować podobnie, zapraszamy na Lazurowe. Chętnie was zabierzemy na taką wycieczkę. My jeszcze za chwilę razem z wami pójdziemy sobie do środka, zobaczymy jak ta winiarnia wygląda w środku i na tym będziemy pewnie kończyć naszą wycieczkę po winiarni, bo będziemy wracać później do domu, czy mamy jakieś tam ramy czasowe. Zobaczyliście jaki jest klimat, zobaczyliście jak w ogóle jest fajnie wszystko zorganizowane i naprawdę za 12 euro można mieć niesamowitą sobotę. Kiedyś to nie kosztuje 12. A ile kosztuje? Bo z serami będzie więcej, więc w sumie No nawet dobra, nie z wiem ile serami jeszcze będzie zapłacimy. więcej, no ale- Zaraz się dowiemy. 12 plus minus. Natomiast jeszcze za chwilkę będzie wizyta w środku. O, oliwki pan niesie. Później będziemy wracać
już do domu. Także tyle z opowieści winiarskich. Nie da się tego streścić w jakimś... A, fajnym... pan zaprasza, żeby wziąć oliwkę, bo podobno zmienia smak Żeby sobie wina. przełamać smak troszkę, tak? Tak. Ale Uwaga na pestki. No. Naprawdę mega doświadczenie i faktycznie, tak jak mówiłem na początku, dzisiaj nie liczą się cyferki, kilometry, liczy się po prostu poznawanie, odkrywanie, nowi ludzie, nowe miejsca, nowe smaki. Kierunki niekoniecznie nowe, bo my już tutaj byliśmy, ale zawsze pokażemy. z innej strony te wszystkie trasy. Także kochani, zapraszamy Was w nasze skromne progi, ten pyszny region, piękny, pełny fajnych ludzi, otwarty, międzynarodowy, słońce, przygody, wszystko. Tak Wino, dodajcie. kobiety, plaża i śpiew. Tak. Śpiewać będziemy już na prywatnych sesjach, także... W październiku mamy pierwszą grupę, ale jesteśmy otwarci. W listopadzie mamy praktycznie wolny kalendarz, więc jak byście chcieli, to dajcie znać. Tak? Nie wiem. W listopadzie, ale w listopadzie to tak, listopad jest taki pogodowo przejściowy. W każdym razie za chwilę widzimy się jeszcze w środku i tyle z winiarni w... Gdzie my jesteśmy? Saint-Jeannet. Saint-Jeannet. No i na koniec idziemy sobie do środeczka zobaczyć, jak powstają te wszystkie wspaniałości. J'ai un frère qui est peintre, qui fait des tableaux. C'est un disciple de Chagall, c'est pour chaque année ce qu'il fait. Et comme ça, il me permet de choisir chaque année un tableau pour mettre sur mon bouteille. Chaque millésime a son tableau. On a gardé une bouteille pour montrer l'étiquette depuis l'année 2000. Par exemple, ici nous avons une étiquette qui est assez light. C'est le millésime 2020. Et 2020, c'était une année où on a eu un peu d'humidité ici, donc on a fait des vins légers. C'est pas qu'ils sont moins bons, mais ils vont vieillir moins longtemps. Alors on a mis l'étiquette light. Vous voyez? Et 2021, où il a fait très chaud, la bouteille elle est là-bas, on ne vous la montrer pas. Je vais vous montrer la 2017, où on a eu un été très chaud aussi. Vous voyez, 17, étiquette très colorée. Donc après, quand on a les vins comme ça dans la cave, on sait ce qu'on peut garder longtemps ou boire plus vite. Mais ça va de 5 à 10 ans, mais pas de 0 à 5 ans, vous voyez. Donc on regarde quand même qu'en moyenne, on a quand même de très belles années. Sauf un peu sur la terre où l'alternance est assez régulière. Chaud, humide, chaud, humide, chaud, humide et chaud. Mais là, 2 fois chaud. Il n'y a plus d'alternance. Ça devient inquiétant pour nous parce que la vie est plus. Et donc, on a été blessé la première année depuis que je suis né ici. On a vu sauver la vie sur la mais le Covid a permis de la mise en face des feuilles, et ça réserve. Ça c'est important, il n'y a pas de la récolte. Il y a plus longtemps on garde les feuilles, et mieux sera le raisin l'année d'après parce qu'elles vont continuer à prendre de la réserve pour produire l'année d'après son raisin. A co pan teraz mówił? Coś o Chagalu? Tak, pan teraz mówił, tłumaczył w ogóle skąd etykiety, tak? Bo etykiety No właśnie, bo etykiety to takie małe arcydzieła. I tutaj wyszliśmy do winnicy i tutaj są dzieła jego brata. Jakby tak słowem wstępu, Vignoble Ras to są dwie winnice. Jest tutaj Georges i jest brat, który się nazywa Matias i on ma winnicę oddaloną 300 metrów mniej więcej stąd. No i ten brat jest też artystą i w ogóle też opowiadał historię, jak to podróży, tak? Brata, który po prostu malował wszystko, co widział i właśnie inspirował się Chagallem. Dlatego te właśnie... No, te etykiety i prace właśnie są takie bardzo artystyczne. Te prace zostały zdigitalizowane, można powiedzieć, tak? I teraz są w formie etykiet na wino. No i tu jest jakiś w ogóle piłkarski akcent. Zobaczcie. Puchar świata.
Alors, to jest bardzo ici ładne. nous avons tous les modèles de bouteilles qui existent pour le vin. Vous pouvez les voir. Ça, c'est la demi-bouteille. Ça s'appelle la Fillette. 37,5 centilitres. Et après, nous avons le maximum Nabucodonosor. C'est pour moi. C'est 18 litres, 24 bouteilles. 80 litres, Nabucodonosor. T'as une soirée à deux. Voilà, exactement. J'en ai quand même vendu 6 dans ma vie, hein, des bouteilles comme ça. Hein. Pas mal, hein. Et après, entre les deux, nous avons bon, la bouteille, bien sûr. Ça, c'est Magnum. Une bouteille et demie. Non, 2 bouteilles, pardon. 1 litre et demi. Double Magnum, Jéroboam. 3 litres. 6 litres, 6 litres, Salmanazar. Et 12 litres, 12 litres là, Balthazar. Et après Nabucodonosor. Et l'autre, là, ce que vous m'avez dit, c'est un. Il n'y a qu'en champagne qu'il y est, c'est un 9 litres. Il n'existe que dans le modèle champagne. Le jour Non, pas Jéroboam. Qui c'est qui m'a dit Mathusalem, 9 litres. Mathusalem, 9 litres, champagne. Après, nous avons un autre modèle de bouteille qui porte le même nom, que ce soit le Magnum, qui en a 1 litre et demi ici, la 10 litres ici et la 50 litres dehors, ça s'appelle une Dame Jeanne. La Dame Jeanne. Pourquoi Dame Jeanne? Dame Jeanne. Dame Pourquoi Jeanne, Dame c'est Jeanne? par rapport- Effectivement, il y a une raison. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la vallée de la Tinée, il y a le pont de la Reine Jeanne. Vous l'avez tous vu, qui est juste avant un tunnel. Là. Ouais, mais quoi, En fait, c'était une reine qui avait été promise à un grand notable qui était amoureux d'un paysan de la vallée et qui s'est suicidé. Mais elle était du sud. Et les gens du sud, les femmes du sud, comme en Italie, en Calabre, elles sont comme ça. La poire. La Dame Jeanne. Pan teraz opowiadał o nazewnictwie butelek oczywiście. Il faut s'adapter, il faut toujours aller de l'avant. Vous savez qu'on ne peut plus transporter de vin dans les avions, sauf en soute. Et les gens, il y a de moins en moins de soute. To jest największe. Alors on a fait la pichounette. Piciunet. 10 centilitres, alors ça c'est en huile d'olive, mais on l'a aussi en vin. En vin, le dernier, vin de dessert. Et donc 10 centilitres, c'est juste bon pour mettre dans la poche. Et si la gens il fait des sauts, ben, vite on boit un coup. To najważniejsze. Pan wytłumaczył, dlaczego. Mówił rodzaje różnych butelek, no. Dlatego, że już teraz nie bierze się bagażu rejestrowanego, żeby ułatwić 10 ludziom centilitres, c'est po un peu prostu moins bien, mais c'est- Wywóz wina. wywóz, tak, pamiątkę, no to zrobili taką małą, która się nazywa Pichunet. On va avoir à peine 5 centilitres chacun, c'est bon. Et la quantité maxi pour le transporter. Ah ben pour transporter c'est 10 centilitres maximum. Alors maintenant nous allons aller un peu dans la cave pour voir la cave. Ici c'est la première étape. Pierwszy etap produkcji wina. Fermentation alcoolique des rouges et des rosés. Ça se fait en cuve. Pour les rouges, c'est simple parce que de toute façon, c'est des grappes de raisin. On ne peut pas les mettre dans des tonneaux. Et pour les rosés, parce qu'il faut les faire fermenter à basse température pour conserver le maximum d'arômes et que ce n'est pas intéressant de faire des rosés en barrique. Donc les rouges et rosés sont là. Le blanc, lui, il est fait en barrique, dans des petits volumes, et on fait l'élevage sur lit, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mais comme nous sommes actuellement en fermentation alcoolique, je vais vous allez regarder, il y a 2 cuves. Une qui a 10 jours et une qui a 3 jours. Et vous allez voir que là, on voit plus que le vin, et là, on voit les grappes. Alors allez-y, les uns derrière les autres, si vous voulez voir. Pour monter sur l'échelle, avec les chaussures, ça va être un peu compliqué, c'est pas tomber. Oh, mais si, c'est faisable. Les grains, ils peuvent voir par-dessus directement. Et ça va. A teraz możemy zajrzeć, C'est le tak? dégagement du gaz carbonique qui fait ça. Et on voit plus les grappes parce qu'elles sont pas. Voilà, elle descend. Zobaczcie jak fermentuje. En fait, si vous voulez, la fermentation alcoolique, chez nous, c'est traditionnel, c'est-à-dire on ramasse les raisins, on les met dans la cuve directement et on fait un foulage au pied. No. C'est-à-dire on écrase les raisins pour avoir à peine. Co to jest takiego? Tutaj są, słuchajcie, winogrona, specjalna odmiana truskawkowa. Wyglądają jak truskawki. Naprawdę? A, to są te takie bardzo słodkie. Faktycznie, a ja sobie wezmę trochę więcej. Je vais expliquer ça à ce moment. Całą kiść, no. Tu już się odbywa leżakowanie. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj był podkreślony mocno, to tak wrzucam dla wszystkich fanów francuskiego, bo wiem, że jesteście tutaj ze mną.
i oglądacie też miłośnicy Francji i francuskiego oglądają. Super wizyta. Pan wszystko pokazał, wytłumaczył na przykład taka ciekawostka o beczkach wina, że one mogą tylko 5 lat być używane do właśnie tego procesu winifikacji i po 5 latach już trzeba się ich pozbyć i wtedy on je sprzedaje po prostu do restauracji na dekorację. Więc tak jakby to wszystko jest w tym duchu takiego recyklingu, tak? Bardzo fajnie, naprawdę ciekawa wizyta. Myślę, że No, super. długo by opowiadać, nie da się tego streścić w tym filmie, chociaż pewnie będzie długi, ale bardzo fajną tutaj atrakcję nam zafundowała Olcia. Coś innego od bezdusznego tłuczenia kilometrów pod górę i w dół. Ja to zawsze właśnie. Fajny cel wycieczki, Slow experience. edukacyjny, smakowy, zapachowy, dotykowy, przygodowy, towarzyski też przede wszystkim aspekt i spróbowaliśmy naprawdę wielu smaków. Poznaliśmy nowych ludzi, poznaliśmy nowe miejsce. Też częściowo nową trasę, bo zboczyliśmy trochę z tej znanej. Także tutaj zobaczcie, wszyscy są uradowani, ukontentowani, nie są pijani, przecież każdy wypił w sumie po kieliszku. Widzieliście, jakie te porcje są, także tutaj wszystkich od razu szeryfów YouTube'owych żegnam czule z tego miejsca i jednocześnie zapraszam do takiej degustacji, bo to niczym nie grozi, a dostarcza jedynie przyjemności. Także tutaj zaraz zbiorę naszą ekipę na jakieś pożegnalne au revoir, à bientôt, bisous bisous i będziemy się kierować w stronę domu. Dzisiaj, tak jak mówiłem, 50 km z hakiem. Nie cyferki dzisiaj się liczą, a doznania. To tyle było od nas, od naszej wesołej ekipy. Adrien, Constance, Stefano at the back and Alexandra and me, Christophe. Dziękujemy, że byliście z nami. Merci beaucoup pour votre compagne. Merci beaucoup pour votre compagne. Compagnie. No właśnie, także au revoir, bisous bisous. Like the wine and the bicycle, you know? Ciao, ciao.